Franciszek Sośnik, człowiek orkiestra. Prędzej by było wymienić te dziedziny życia, które Franka nie interesowały, niż te, w których był aktywny i w których się angażował. Ale to byłoby nie fair wobec Franka. Bo jak się angażował w coś, to całe serce. Bez to spróbujemy wymienić choćby te pola, w których jego działalność i twórczość jest na długo zostaną w pamięci nie mieszkańców Krościc. Franciszek Sośnik urodził się 17 listopada 1950 roku w Krościcach jako piąte dziecko Paula Sośnika i Agnieszki z domu Lisowski. Jego ojciec był właścicielem średniej wielkości gospodarstwa rolnego, na które Franek, podobnie jak jego 4 braci i 3 siostry, od dzieciństwa zaznajomiony był z ciężką pracą na polu i nie stronił jej też, jak już na Uniwersytecie Wrocławskim zdobył tytuł magistra matematyki. Z lenistwa wybrałem matematykę. Ja już tak w liceum zauważyłem, że rzeczywiście ta matematyka początkowo taka trudna, jak coś zaczął myśleć, kombinować, po prostu nie ma nic, wszystko jest proste. No bo wystarczy zrozumieć, posłuchać na wykładu, zrozumieć i już nie trzeba się uczyć. Po studiach zatrudnienie znajdę w Siełkowicach jako nauczyciel matematyki w szkole podstawowej nr 2. W tej szkole jako dyrektor, czy najpierw jako nauczyciel, później jako dyrektor tej szkoły, to miał tam w tej szkole u góry na strychu takie specjalne, taką kwaterkę dla siebie, nie? I to żeśmy tam nazwali taką kanciapa Franka. I tam żeśmy się spotykali na tych różnych urodzinach w ogóle, nie? Od niego, czy na Sylwestrze. Jak widać na zdjęciach, w latach 70. ludzie już też się umieli bawić. Jak już się Franek nabawiał, to przyszedł czas na Zyniacka. Ożenił się z Krysią Kuczera i za Mięską w Dobrzniu Wielkie. Tam wychował 2 córki i Mięską aż do swojej śmierci 30 września 2022 roku. Przez ponad 40 lat, które spędził zawodowo w szkole w Siełkowicach, uczył tam oprócz matematyki też fizyka i prowadził zajęcia WF-u. Był też wieloletni dyrektorem tej szkoły. Mimo że był specjalistą od nauk ścisłych, miał też pociąg do poezji. Ore do młodości, to do ostatniego dnia na pewno jeszcze w głowie mógł recytować. Jakby u nas w Hamburgu, to też tam zaczął recytować z głowy, z pamięci, nie? No, także to niesamowite w ogóle, co on tam w głowie miał. W latach 70. Franek zaczął sam tworzyć swoje pierwsze wiersze. Opublikował je w roku 2010 w zbiorze zatytułowany Ważę słowa. Kolejny zbiór swojej poezji zatytułowany Srebro i osty wydał w roku 2016. Pisał też teksty i scenariusze do sztuk teatralnych dla lokalnej grupy teatralnej Pantały, który aktywnie działał i sam występował. Przeczytam kawałeczek. Czemu nie? I tak trwamy tu na ziemi, w niepewności zanurzeni. Czyśmy wieczni w tym wszechświecie, albo tylko garstką cieni. Snują nam się losów nitki, lecz nie wiemy, kto tak wszędzie. Będzie jutro i nadzieja? Będzie jasność, czy nie będzie? Był też autorem tekstów i aktywny działaczy w grupie muzyczno-literackiej, albo jak kto woli w kabarecie Kuloch. Ciepłe rano, tak trochę postać bardzo blisko. Poezja, kultura i sztuka nie były jednak jego największe hobby. Była nie genealogia i lokalna historia. Franek był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia o Polsce Genealodzy. Z pasją budował drzewa genealogiczne i zachęcał innych, by się zainteresowali swoimi korzeniami. Jego pasja do genealogii w połączeniu z niesamowitą wiedzą o historii Krościc zaowocowała wydaną w roku 2015 kroniką wsi Chruścice, w której Franek opublikował dzieje najważniejszych gospodarstw krościckich. Opis historii poszczególnych gospodarstw ubarwił licznymi zdjęcioma i uzupełnił tabeloma genealogicznymi opisanych rodzin. To nie jest jedyna kronika, której autorem jest Franciszek Sośnik. Spod jego pióra wyszła też kronika klubu sportowego Tor w Dobrzeniu Wielkim. Franek był skarbnicą wiedzy o historii mikroregionu i tą wiedzą dzielił się z innymi na łamach Echa Gmin i innych czasopism, albo organizował wystawy.
Jako prezes lokalnego klubu rowerowego był współorganizatorem rajdów rowerowych, w których mimo narastających problemów zdrowotnych są brał też aktywny udział. Swój prawdziwy talent organizacyjny pokazał laty 2018 roku, kiedy był pomysłodawcą i jednym z głównych organizatorów obchodów 750-lecia lokacji Chruścic. Jesienią 2018 roku kandydował na stanowisko wójta gminy Dobrzeń Wielki. Żeby wleźć do tury finałowej, zabrakło mu 128 głosów. Ten kanał YouTube powstał na fundamencie projektu zrealizowania dokumentacji filmowej o historii Krościc. Franek był współautorem tego planu. A z tego fotela chciał nam opowiedzieć historię Krościc. Chciał nam opowiedzieć wszystko, co wiedział o Krościcach. Niestety Kans nie zdążył opowiedzieć. What said, what knows, Kans zawczas. Przyjaciel, bardzo szczery, wdzięczny, niezastąpiony kolega.